Witajcie ponownie, moi kochani przyjaciele, piękne kontemplujące dusze. Wracam do Was z kolejnym nagraniem. Mam nadzieję, również znajdziecie tutaj dużo pozytywnych inspiracji, informacji i generalnie tych puzli do ułożenia sobie naszego obrazu. Ten kanał nazwałam Dzielę się i mnożę, ponieważ jest to fascynujące, że kiedy dzielimy się czymś z innymi, tak naprawdę mnożymy to gdzieś tam w przestrzeni i uznałam, że jest to bardzo adekwatne. Bo zauważmy, że jak podzielimy się z kimś, na przykład naszą wiedzą, doświadczeniem, to nie jest tak, że ktoś nam ją zabierze. Tak samo z miłością, jeżeli podzielimy się miłością, również to nie jest tak, że ktoś nam ją zabierze, nadal ją mamy w swoim sercu. I tak z mojego serca chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić informacjami i też różnymi powiązaniami z kolejnym pryncypium tego wszechświata, czyli jak ta gra jest zorganizowana. Jeśli nie słuchaliście mojego pierwszego nagrania, to zachęcam, żeby zacząć od początku, ponieważ pryncypia mają to do siebie, że mają konkretny porządek. I tak w poprzednim odcinku omawiałam pryncypium mentalizmu. I tak teraz przejdziemy do pryncypium, no właśnie, którego ciężko mi nazwać po polsku, ale chyba będzie to pryncypium odzwierciedlania. Po angielsku jest Principle of Correspondence. Korespondencja to na pewno nie jest, nie taka przynajmniej jak w polskim rozumiemy, natomiast jest to pewnego rodzaju odzwierciedlenie. Tak na górze, jak i na dole. Jak na dole, tak i na górze. To pryncypium mówi nam o tym, że w makrokosmosie możemy znaleźć to, co jest w mikrokosmosie i odwrotnie. To, co na poziomie takim mikroskopijnym, możemy odnieść do wyższych poziomów. W inny sposób możemy też to przetłumaczyć jako takie prawo natury. Jak zaczniemy obserwować naturę, to w naturze znajdziemy bardzo dużo odpowiedzi odnośnie tego, jak działają poszczególne inne elementy tej natury, a my też częścią natury jesteśmy, o czym dzisiaj właśnie będę rozmawiać. Prawo mentalizmu mówi nam o tym, że jesteśmy kreatorami, że przez nasze myśli kreujemy naszą rzeczywistość. Mamy de facto moc. Natomiast niekoniecznie wiemy, jak tą naszą moc dobrze wykorzystać. Powiedziałabym, że na tym poziomie naszej świadomości jeszcze nie wszystko wiemy. Jesteśmy takimi dziećmi jeszcze. I o ile część tych dzieci próbuje swoich mocy zostać dorosłymi, to ja osobiście wolę przerobić trochę więcej materiału, lepiej zrozumieć w ogóle, co tu się dzieje, docenić też tą kreację wyższych sił, tych, którzy już więcej przeszli, ale też tą niesamowitą kreację natury. To, jak natura to wszystko stworzyła, jest niesamowite. I odkrywanie tego za każdym razem wywołuje u mnie efekt wow. No więc co ta natura nam mówi? Powiem Wam szczerze, że nie jestem w stanie opisać wszystkich rzeczy fascynujących, których się dowiedziałam. Natomiast myślę, że dam Wam kilka takich sugestii, gdzie tam poszukać dalej. Zresztą uważam, że też nie powinnam być Waszym jedynym źródłem informacji. Tak samo Wy powinniście szperać tu i tam, szukać, dowiadywać się. To jest bardzo ekscytujące, jak trochę wzniecimy sobie taką ciekawość. Ale nie ciekawość pod tytułem co tam u kogo, tylko właśnie ciekawość tego świata, co tu się dzieje. To każde odkrywanie kolejnych właśnie puzli, nie mogę chyba użyć innej metafory, jest bardzo, bardzo fascynujące. Więc zachęcam Was do czytania, do dowiadywania się, pytania, kwestionowania właśnie, bo to wszystko przyczynia się do naszego rozwoju. I swoją drogą tutaj możecie wykorzystać prawo mentalizmu, co mi się przytrafia coraz częściej i niektórzy z Was wiedzą, bo jestem w rozmowach różnych. Pojawia się jakieś pytanie, zaczynam coś kwestionować, potem otwieram książkę i właśnie w tym rozdziale znajduję odpowiedź. To jest niesamowite, jak możemy właśnie na różne sposoby kreować tą rzeczywistość. Szukajcie, a znajdziecie. Ale wracamy do tematu, czyli prawo odzwierciedlenia. Tak jak wspominałam, na poziomie makrokosmosu możemy znaleźć odpowiedzi, ale też mikrokosmosu. W różnych naukach duchowych będzie to ujęte w taki sposób, że każdy poziom odzwierciedla kolejny i kolejny i kolejny. Te poziomy możemy na przykład przyrównać do oktaw w muzyce.
Tak, to jest wspaniałe. Żałuję, że nie poszłam w tym kierunku jeszcze bardziej, no ale poszłam w kilku innych, więc myślę, że dam radę. Oktawy mówią nam o tym, jakie mamy poziomy świadomości i w jaki sposób one ze sobą wchodzą w interakcję. Jeżeli ktoś z Was jest muzykiem lub ma coś wspólnego z muzyką, może tam poszperać dalej, żeby znaleźć swoje odpowiedzi. A zaraz Wam pokażę, jak z różnych obszarów możemy znaleźć takie właśnie odpowiedzi. W muzyce, w jednej oktawie mamy 12 nut. 7 mają te białe klawisze, 5 czarnych klawiszy i w zasadzie kolejne, 13, zaczyna kolejny cykl. Więc wszystkie są ze sobą połączone. I tak właśnie każda oktawa odpowiada pewnemu poziomowi świadomości, który potem powtarza się jakby w kolejnych wyższych, nie wiem, to chyba tonacjach, na kolejne i kolejne i kolejne i tak w nieskończoność, zarówno do góry, jak i do dołu. I moglibyśmy powiedzieć, że no ale jak to w nieskończoność? Przecież mamy tylko ograniczony ten na przykład pianino, tak? I mamy ograniczone, ponieważ nasze spektrum słyszenia dźwięków jest ograniczone do tego konkretnego poziomu. Na tym etapie, na którym jesteśmy, w ogóle jako ludzkość, są osoby, które już wykształtowały te kolejne zdolności, natomiast co do zasady nasza ludzkość jeszcze jest na niższym poziomie. I nie ma tych organów, które mogą nam pozwolić słyszeć de facto wyższe dźwięki, czy też niższe. No mamy pewne swoje ograniczone. No w końcu musimy się na czymś skupić, tak? No ale poziomy jakby świadomości i naszego istnienia myślę, że są tematem, który można zagłębiać jak trochę później. Na razie chcemy trochę tych przyziemnych tutaj tematów rozwiązać. To była taka dygresja dla ciekawych i z drugiej strony, żeby pokazać właśnie te poziomy, które się nawzajem odzwierciedlają. To teraz wróćmy do tej naszej natury. Jak spojrzymy sobie na nasz układ słoneczny, jak planety krążą wokół Słońca, te same ruchy możemy zobaczyć na poziomie atomów. W dodatku wszystko, absolutnie wszystko, w perfekcyjnych proporcjach, w zgodzie z świętą geometrią. Do tego też zachęcam, żeby może ci, którzy lubią matematykę, może lubią geometrię, tam też można znaleźć masę odpowiedzi, szczególnie, że na bazie świętej geometrii wszystko zostało stworzone. Idąc kolejnym tropem, tego atomu. Może kojarzycie alchemię. Alchemia dla mnie była jedna z tych punktów, przez które zagłębiłam się bardziej w te tematy. I wbrew pozorom wcale nie chodziło tam o chemię, co o to właśnie, żeby odkryć, w jaki sposób my jesteśmy stworzeni i co my tutaj mamy do zrobienia. I w jaki sposób możemy wejść na wyższe poziomy. Alchemiści, bazując na różnych reakcjach chemicznych i fizycznych, formułowali prawa dotyczące tego świata. Oni zajmowali się kreacją na przykład tego złota czy kamienia filozoficznego nie po to, żeby się wzbogacić na przykład tutaj na Ziemi, a są podobno takie osoby, które stworzyły bardzo dużo złota właśnie w tych różnych procesach chemicznych, także jest to możliwe. Tylko oni robili to po to, żeby zrozumieć, co my mamy zrobić z naszym istnieniem w samych sobie, żeby osiągnąć ten wyższy poziom, tak, też tej nieśmiertelności. Bo nasza dusza jest nieśmiertelna. Natomiast tutaj fizycznie, żebyśmy osiągnęli stan nieśmiertelności, no potrzebne są pewne reakcje, w cudzysłowie chemiczne, którym musimy się poddać. A raczej, żeby być precyzyjnym, które musimy przerobić w nas samych, żeby do tego doszło. Także chemia też jest kolejnym zaułkiem, w którym można wejść, jak kogoś kręcą chemiczne właśnie reakcje. To jest fascynująca część tego odkrywania. Kolejnym obszarem, który można zgłębić, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten wszechświat działa, jest oczywiście fizyka. I w kolejnym odcinku będę mówiła o pryncypium wibracji, które właśnie mówi o tym, że wszystko jest energią, wszystko wibruje, wszystko jest w ciągłym ruchu poprzez prawa fizyki. I tu w prawach fizyki wiele się zmienia, słuchajcie, jeśli chodzi o naukę. Wychodzą pewne rzeczy na jaw, pewne teorie zostają obalone, pojawia się kwantum,
niesamowity obszar. Jeżeli ktoś lubi takie właśnie już nie tylko matematyczne, ale w ogóle fizykę, tak konkret zgłębić, to tam kwantum jak najbardziej. Przede wszystkim to, że różne rzeczy możemy obserwować z dwóch różnych perspektyw. Jak na cząsteczki, albo jak na wibracje. Na tym poziomie fizycznym, na którym jesteśmy. A tak naprawdę patrzymy tylko na dwie strony tego samego. Kwantum też potwierdza rolę obserwatora w tym wszystkim. To jest mega. Czyli potwierdza ten mentalizm. W zależności od tego, co obserwator chce zobaczyć, to tym to się stanie. Czyli jeżeli chce zaobserwować cząsteczkę, to zobaczy cząsteczkę. A jeżeli chce zobaczyć falę, to dostanie falę. To jest mega. Poza tym efekt motyla. Jak ruch takiego jednego motyla może wywołać tsunami po drugiej stronie. Ale też różne fale, które są totalnie oddalone od siebie, te cząsteczki właśnie, jak one ze sobą są nadal w interakcji. I de facto jak ten dystans tutaj na Ziemi w zasadzie nie ma znaczenia. Nie ma przestrzeni, się okazuje, tak? I nie ma czasu. Wszystko dzieli się teraz. I to w fizyce kwantowej teraz jest już udowodnione. I te wszystkie wymiary, do których już my możemy dotrzeć tutaj, a co dopiero ileś tam jeszcze nieodkrytych. Także fizyka też daje nam bardzo dużo odpowiedzi. I ja te podstawowe elementy będę też omawiać, natomiast nie będę aż tak się super zagłębiać. Sama nie czuję się jakimś ekspertem w fizyce. Swoją drogą śmieszne, bo ja wszystkie przedmioty, których słuchajcie, nie lubiłam w szkole za bardzo, bo jakoś mi nie szły, ja musiałam do nich wrócić, ale teraz wchodzę w nie z zupełnie inną energią. Mnie to bardzo ciekawi i wchodzi mi to. Tak jak wtedy mi nie wchodziło za bardzo, tak teraz bardzo mnie to fascynuje. I kolejnym takim przedmiotem jest właśnie biologia. Biologia, czyli patrzenie na to, jak zwierzęta się zachowują, jak rośliny rosną, bo zwierzęta to może już są trochę zbliżone do nas, one nas bardziej odczuwają, więc one też odczuwają nasze wszystkie dysharmonie. To też przechodzi na nie. Rośliny również na to odpowiadają, natomiast one są dużo lepiej połączone z ziemią. I szczególnie te rośliny, które są gdzieś tam w oddaleniu od nas i oddaleniu od jakichś miast i zanieczyszczeń, no tam możemy znaleźć też masę inspiracji. Możemy przyjrzeć się na przykład jak roślinkom, jak rosną. Zresztą robił to na przykład Leonardo da Vinci. Zobaczycie, że miał bardzo dużo rysunków roślin i również po to, żeby zrozumieć konstrukcję tego świata. To także łączy się właśnie z tą wcześniej wspomnianą świętą geometrią. Jego rysunki były bardzo precyzyjne i zawierały w sobie elementy właśnie świętej geometrii. No i idealnie przechodzimy do najciekawszego dla mnie tematu, który trochę może omówię bardziej. Również związany z Leonardem da Vinci, jego rysunkiem mężczyzny na kole i kwadracie, co też się właśnie wiąże z tą świętą geometrią, bo możemy sobie zgłębiać różne aspekty tego świata, ale robimy to przede wszystkim w odniesieniu do nas samych. A my tak naprawdę mamy w sobie wszystkie odpowiedzi. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale też w człowieku zawiera się cały wszechświat. Więc jak zrozumiemy, w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje, odkryjemy też, w jaki sposób funkcjonuje ten cały wszechświat. To jest niesamowite. Więc z czego się składamy? Jak już wspominałam, mamy w sobie tryliardy jakieś komórek. Każda z nich ma swoją funkcję, wie co robić. I po prostu robi, tak? One z kolei formułują tkanki. Potem z tych tkanek, połączenia ich między sobą, powstają pewne organy. Z tych organów, wokół nich są pewne systemy. Wszystko płynie. Nawet o tym nie musimy myśleć. Nasze komórki się regenerują, tak? Podlegają pewnym cyklom. Nasze serce bije. Wdychamy, wydychamy powietrze. Wszystko jest doskonale zorganizowane. Do momentu, kiedy pojawia się jakaś dysharmonia. Jeśli pojawia jakaś dysharmonia, to też wszystkie nasze komórki się mobilizują, znaczy to odpowiednie, są pewne systemy, które mają to naprawić, mają przywrócić nasz organizm do równowagi. I one to robią zupełnie bez naszej świadomości. Właśnie dlatego mówiłam, że fajnie czasem dać tym naszym komórkom trochę świadomości, je podbudować, wzmocnić, żeby ten układ odpornościowy mógł lepiej działać. Bo biorąc pod uwagę, ile mamy różnych dysharmonii wokół, które na nas niestety też wpływają, no to chcemy zapobiegać, a nie leczyć. I dlatego też jestem w ogóle zwolenniczką tej holistycznej, tradycyjnej,
chińskiej czy hinduskiej medycyny, które były nastawione na tą prewencję. No i wyobraźmy sobie tutaj, że pewne nasze komórki, czy nawet jakieś organy, takie większe cząstki, zaczynają się buntować. No może wyobraźmy sobie, że neurony nasz mózg, zorientował się, że on tutaj zarządza tym wszystkim, wobec czego to on będzie tutaj teraz kreował. On jest najważniejszy, więc można wszystkie pozostałe olać albo nawet zniszczyć. I tak jeden po drugim padają różne układy w tym całym systemie. I co się stanie? Mózg nie będzie miał już pożywienia. Nie rozumie, jak jest połączony z nimi wszystkimi. Nie docenia ich wartości, nie docenia tego, jaką rolę każda z tych cząstek odgrywa. Jeśli mózg się nie zorientuje, że trzeba dać trochę różnym systemom uwagi i dobrej energii, pożywienia, to on też sam przestanie istnieć. I tu możemy to odnieść do naszej Ziemi, do tego, co my teraz robimy z naszą Ziemią i się zreflektować, czy aby na pewno chcemy doprowadzić do jej zniszczenia. Ktoś powie, że to nie my, to te korporacje robią i tak dalej. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy powiązani ze sobą, właśnie jak w tym organizmie. Wobec czego my, myślący, mamy teraz możliwość wyboru. Mamy ten wybór, nawet jeżeli nam się wydaje, że go nie mamy, bo nie musimy kupować od tych korporacji. Możemy pójść na przykład, nie wiem, do lokalnego farmera. Przecież jak korporacje nie będą miały konsumentów, to nie będą mogły już istnieć. Nieprawdaż? Więc to wszystko zależy od nas, jak naszych wyborów, który kierunek wspieramy, który dożywiamy. I na całe szczęście jest bardzo dużo ludzi, którzy też czują, że trochę przesadziliśmy jednak z tym ego, zadufaniem w sobie i że trzeba tutaj pomóc naturze i trzeba żyć w zgodzie z naturą, bo to nie jest tak, że jesteśmy od niej odseparowani. My jesteśmy częścią natury, my jesteśmy częścią Ziemi. Zauważmy, że my nie żyjemy na Ziemi. My żyjemy w Ziemi. Częścią Ziemi jest jej atmosfera i my w niej również jesteśmy. Jeżeli ją zanieczyszczamy, to też nie mamy potem czym oddychać. Albo oddychamy jakimiś toksynami. I tak właśnie piękne rzeczy się dzieją na Ziemi teraz, bo wiele osób się przebudziło. Na przykład mówią, nie będziemy pozwalać, żeby jakiś tam Gates sprejował nas czymś z powietrza. Nie wiem, czy słyszeliście o tym temacie, ale bardzo dużo samolotów lata i puszcza jakieś toksyny tutaj na nas wszystkich, bo pan Gates sobie wymyślił. Albo ludzie zaczynają niszczyć te wszystkie wieże 5G i tak dalej, wiedząc, jaki to ma negatywny wpływ na nas i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że może niszczenie per se takie jest najlepsze, no ale jeden z rozwiązań, żeby pokazać, że my się na to nie godzimy. Nie jesteśmy za tym. Tak jak mówiłam, nasze nawet codzienne wybory konsumenckie też powodują, że idziemy w jednym albo w drugim kierunku. Ziemia nie jest tylko naszym domem, ona jest nami. My jesteśmy częścią jej, więc powinniśmy o nią też dobrze zadbać. Ziemia, podobnie jak my, też naturalnie się balansuje. W tym szczególnym okresie dysharmonicznym ma szczególnie dużo rzeczy do zbalansowania, no więc fajnie, jakbyśmy ją wspomogli jako ten mózg tych operacji. A wiedząc, jaką moc mają nasze myśli, możemy wysyłać dobre intencje dla naszej Ziemi. Zastanawiałam się, jaki tu jeszcze przykład Wam podać, albo raczej zaułek, w którym można wejść, bo przykładów może być bardzo, bardzo wiele, a myślę, że lepiej to zrobić tak, wiecie, z tym, co Wy czujecie, z czym rezonujecie, każdy ma swoje jakieś tam zainteresowania. I tak jak mówiłam, nie chcę Wam zabierać radości odkrywania tego wszystkiego. I przyszła mi do głowy jeszcze ta astrologia. Wspominałam o tym w ostatnim odcinku. Była dla mnie bardzo przełomowa. Wiele osób w to niestety nadal nie wierzy, no bo mieliśmy w naszym programowaniu jakieś znaki zodiaku i tutaj przewidywania, które brzmiały śmiesznie. A wiecie, nie bez powodu nas zniechęcili do tej całej astrologii, bo tam jest tak wiele odpowiedzi. Wobec czego dodam kilka aspektów tej astrologii.
Po pierwsze spójrzmy sobie na Księżyc. Jest udowodnione, że Księżyc wpływa nawet na fale morskie. I założenie, że nie wpływa na nas, jest akurat mało prawdopodobne. Co więcej, w okresach harmonii, akurat my nie jesteśmy za bardzo w harmonicznym, więc nam się trochę rozregulowało to wszystko, ale w okresach harmonii kobiety miały jak najbardziej okres synchronizowany z cyklami księżycowymi. I teraz, ponieważ wracamy do tego cyklu harmonicznego, do tej świadomości Chrystusowej, ona będzie harmoniczna. Swoją drogą właśnie ta muzyka też się kłania, jak są między te różne właśnie okresy harmonii i dysharmonii. To teraz kobietom znowu się synchronizują okresy też zarówno z cyklem księżycowym, ale też zaczynamy czuć mocniej emocje, w zależności od tego, w jakim cyklu księżycowym jesteśmy. Poza tym w astrologii możemy znaleźć bardzo dużo odpowiedzi na temat tego, w jaki sposób zostaliśmy tutaj właśnie zaprogramowani, o czym wspominałam. Pierwszym takim systemem, na który trafiłam, był Human Design. Może część z Was zna, może część nie. Zachęcam do tego, żeby sobie spojrzeć i przeczytać. Jak niektórzy wiedzą, ja skończyłam również zarządzanie zasobami ludzkimi, więc byłam bardzo sceptyczna na początku. Powiedziałabym, że wręcz chciałam totalnie to wszystko odrzucać. Przerabiałam wiele testów psychologicznych i to się kupy dla mnie nie trzymało, w jaki sposób mogłabym być zaprogramowana. Przecież mam wolną wolę, jakby podejmowałam różne swoje decyzje, nie? No, jak to może być? Natomiast śmieszna sprawa, bo tak bardzo chciałam to wszystko zakwestionować, no, że musiałam się w to zagłębić, tak, żeby móc jakoś to zakwestionować. No i tak się stało, że czytam ten swój Human Design i czytam. No dobra, na początku takie te z grubsza rzeczy, no to takie, no może być, no ale to tam może nie do końca, ale tam widzę, tam są jakieś numerki po bokach, coś tam już jest trochę głębszego, nie? Więc jak zaczęłam się w te numerki dobrze zagłębiać, to powiem Wam, że katarzis po prostu przeżyłam. Ryczałam, bo tak dużo rzeczy mi się pospinało. Dlaczego w pewnych sytuacjach reagowałam, czyli automatycznie odpowiadałam na pewne sytuacje, a przecież wcale tak nie chciałam. Tak? Dlatego czujemy w sobie gdzieś tam jakieś energie, popychają nas tu czy ówdzie, no i tam znalazłam wiele odpowiedzi. Jeżeli wiesz, jak używać swojego programu w sposób dobry, no to możesz rzeczywiście poczerpać z tego dużo korzyści. Natomiast no jak lecisz gdzieś tam pod prąd, to właśnie wtedy pojawiają się te różne dysharmonie, no, które też ciągną za sobą jakieś różne sytuacje życiowe. No bo jednak jesteśmy ciągle w jakichś interakcjach z innymi osobami. Co ciekawe również, w tych właśnie w Human Design są tak zwane 64 bramy. I jak wiecie coś tam o biologii i o tym, jak nasze DNA jest skonstruowane, to właśnie jakby mamy 64 kodony, z których ileś tam jest wybranych i aktywnych. Co też pokazuje, jak właśnie z pewnego zakresu doświadczeń wybieramy sobie niektóre, które też mogą być naszymi cechami charakteru do przerobienia. I jak niektóre możemy mieć podobne do innych, a niektóre wcale nie. Natomiast to, co ważne, najważniejsze i chcę podkreślić bardzo mocno, że to jest pewien program. I tak jak jest już udowodnione, na przykład chyba taki najbardziej znany teraz to jest Joe Dispenza, który o tym mówi, jak można przeprogramować swój mózg, a tym samym swoje DNA. Wobec czego jesteśmy w stanie zmienić ten program. Niektóre osoby tak są zafascynowane tym odkryciem, że starają się jak najlepiej poprowadzić program, co też jest dobre, bo jeżeli wiesz, w jaki sposób korzystnie funkcjonować tutaj, no to ekstra, tak? Ale jeżeli używasz to jako wymówkę do tego, żeby zrobić coś tak albo siak i nie, no bo to w moim programie, tak, bo ja tego się nie pozbędę, bo taki już jestem i tego typu rzeczy, no to jakby sorry, ale tak możesz się przeprogramować i to nie jest stałe. Bo do tego całego spektrum trzeba też dodać te wszystkie inne osoby, które są jakimś odzwierciedleniem nas. I one też przychodzą z pewnymi doświadczeniami, które też mamy zebrać. W ogóle fascynująca rzecz, jak poprzez interakcję z innymi my otwieramy te same bramy, co oni mają. Te same bramy, czyli właśnie
zdolności tak naprawdę. I w ten sposób, krok po kroku, wchodzimy rzeczywiście w ten etap, gdzie możemy zacząć działać jak kreator, bo musimy zacząć jakby od siebie, od tej kreacji siebie, przeprogramowania siebie właśnie. Co myślę, że też wytłumaczy to, dlaczego te osoby, tak jak nazwałam wcześniej, te dzieci jeszcze, jeśli chodzi o świadomość, wchodzą w rolę kreatora rzeczywistości, manifestują sobie różne tam super rzeczy, bez pracy nad sobą, bez zrozumienia siebie i tak dalej, siebie i innych, dodania tych pozostałych puzli do tej całej układanki, prędzej czy później będą musiały zejść do zera i znowu przerobić to wszystko, zreflektować się. No i to też jeden z tematów na takie te tematy dołków. Nie mówię, że tak jest u każdego akurat, to żeby było jasne, akurat to jest kwantum, wszystko jest ze sobą powiązane, więc nie ma tak, że tylko jedna jest przyczyna czegoś tam. Nie, to jest masa interakcji, właśnie tutaj a propos prawa odzwierciedlania, to jest masa interakcji różnych energii ze sobą. I teraz w jaki sposób one ze sobą działają, czy wpadają ze sobą w rezonans, czy tam się balansują i tak dalej, no to nam daje te odpowiedzi. A że jest ich tak wiele, no to często w ogóle nie jesteśmy w stanie tego objąć teraz rozumem. No to nie o to chodzi, żebyśmy teraz rozkminiali na czynniki pierwsze, takie najmniejsze, co tu z czym zadziałało i ile tego było, bo tutaj nie tylko chodzi o nasze tutaj życie nawet, w ogóle chodzi też o wszystkie pozostałe, z którymi jesteśmy powiązani. No jest tego masa. Więc finalnie dochodzimy do wniosku, a przynajmniej ja do takiego wniosku doszłam, że naprawdę nie ma aż co tak za bardzo rozkminiać i wiem, że wszystko jest zgodnie właśnie z tym wyższym porządkiem. A ze swojej strony staram się być jak najlepszym człowiekiem, z każdym dniem coraz lepszą, wysyłać w świat pozytywną energię, bo wiem, że w ten sposób też dostanę właśnie z powrotem tej samej jakości energię. A jeżeli coś trafia się na mojej drodze, to jest po to, żebym jakąś jeszcze refleksję przerobiła. I tak poza Human Design oczywiście polecam takie tradycyjne, astrologiczne czytania, opisy. Jest trochę tego w internecie, myślę, że nawet na polskich stronach. Uwielbiam też Genius Report. Nie wiem, czy jest w języku polskim, ale to jest raport, który pokazuje nam nasze naturalne talenty. Absolutnie uwielbiam to podejście, bo o ile w tych astrologicznych opisach możemy przeczytać trochę takich trudnych rzeczy o nas samych, tak ten Genius Report bardzo skupia się na naszych pozytywach. Co prawda on jest skonstruowany bardziej pod tematy takie pracowe, w jaki sposób tam pracować z innymi i tak dalej, natomiast polecam, żeby sobie zobaczyć, jakie talenty naturalne mamy. Bo jak pamiętacie, każdy dostał jakieś talenty, tak? A co z nimi zrobił dalej, tak? Czy rozwijał, czy pomógł innym z nimi. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie, szczególnie dla tych, którzy jeszcze poszukują tego celu w życiu. Powiem szczerze, że miałam mieszane uczucia przez ten cały okres, jak gdzieś tam dochodziłam, przerabiałam te tematy, ale finalnie też doszłam do wniosku, że ja jako dusza wiedziałam, co robię, jak wchodzę w te doświadczenia. Co prawda zapomniałam, ale i pewne kontrakty, które mam, nie wiem, z różnymi osobami, czy te właśnie doświadczenia. Więc też chciałam zaufać sobie, że pewne rzeczy miałam przerobić, więc też nie szaleję, że ja tu teraz będę wielka buntowniczka i pójdę na przekór całemu mojemu tutaj właśnie temu wykresowi. Raczej mam takie podejście, że te umiejętności, które mam, bo tam absolutnie każdy z nas ma takie energie, które można zarówno pozytywnie wykorzystać, jak i negatywnie. Wobec czego każda ta energia jest jakimś tam darem dla nas. I wolę skupić się na tym, co ja mogę jeszcze rozwinąć z tych takich umiejętności, które mają inni i mogą się podzielić właśnie przez to, co oni tam mają. Tak jak mówiłam, dzielenie się jest mnożeniem. To nie jest tak, że ja zabiorę komuś umiejętność, tylko też mnoży się to. I jak otwieram się na te doświadczenia innych, ich wiedzę i tak dalej, to ja też z tego czerpię i mnie to rozwija. I myślę, że to jest gdzieś tam tym celem, jak to jest tam poorganizowane. Natomiast to są moje przemyślenia. Bierzcie co chcecie, z czym rezonujecie. Mam nadzieję, że dałam Wam trochę inspiracji takich właśnie tych zaułków, gdzie tam można zajrzeć i trochę bardziej porozkminiać właśnie w tym kontekście też duchowości. Bo szybko możemy sobie udowodnić, że duchowość i nauka to znowu
To są dwie strony absolutnie tej samej monety. I fajnie zobaczyć obie. Jedna jest trochę żeńska, druga jest trochę męska, a zawsze chodzi o ten balans, tak? To pomiędzy, więc też kombinujemy trochę tutaj naukowo sobie wyjaśnić, przeanalizować, a z drugiej strony też poczuć to, bo zaczniemy to też intuicyjnie bardziej brać, coś będzie bardziej rezonowało, coś nie. Im więcej też wiedzy będziemy mieli. Gdzieś tam w kolejnych odcinkach ja często będę się pewnie odnosić do tego prawa korespondencji, dlatego tutaj nie daję aż tak dużo konkretnych przykładów. Myślę, że dałam te najistotniejsze i też te właśnie, tak jak wspominałam, zaułki, w które można zajrzeć. Życzę Wam bardzo dużo radości przy tym całym odkrywaniu. Jeszcze raz z mojego serca dla Was, Aga.